Zen to nie tylko karta i aplikacja, przy pomocy której możecie wymieniać złotówki na inne waluty bez dodatkowych bankowych kosztów podczas zagranicznej podróży. To również przywileje, na przykład dodatkowa gwarancja na sprzęt muzyczny, RTV, AGD czy też komputerowy, który przy pomocy tejże karty kupicie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Zen. Moje drogie i szanowni, z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że oto właśnie zaczynamy nową eskapadę. Naszym zasadniczym celem są Włochy. No, ale to nie są Włochy, ale też wyruszyliśmy z kilkudniowym zapasem, by podróżując niespiesznie, móc Wam jeszcze po drodze piękne miejsca pokazać. To nie są Włochy, ale to jest bezsprzecznie piękne miejsce. Salzburg, miasto Mozarta. Każdy, kto był na nartach w rejonie Dachsteinu, w Zell am See, no, musiał być w Salzburgu, a wielu podejmuje wyprawy specjalnie, by ten sławny gród zobaczyć. Zatem nie Salzburg będzie zgłębiony po drodze do Włoch. Aleksander von Humboldt, niezwykły człowiek, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, podróżnik, twórca klimatologii, oceanografii i nowocześnie pojmowanej geografii, wymienił kilka, jego zdaniem, najpiękniejszych miejsc na świecie. No więc mówił o Konstantynopolu, Neapolu, Salzburgu i miejscu jeszcze jednym. Konstantynopol w Elstambu, no trudno się sprzeczać, miasto cudowne. Neapol, wiadomo, zobaczyć Neapol i umrzeć. Salzburg, jak nie byliście, to przyjedźcie, ale to niezwykle sławne miejsce. Natomiast to ostatnie, którego nazwy jeszcze nie wymieniłem, jest u nas praktycznie nieznane. Leży bardzo blisko stąd. No i właśnie tam chciałem Was po drodze do Włoch zabrać, uprzedzając od razu, że włoskim celem naszej podróży wcale nie będzie Neapol. Ale najpierw ten cel piękny, bliski. Ja już tam byłem, a teraz będziemy tam razem. I to jest właśnie jedno z tych miejsc wymienianych przez von Humboldta jako najpiękniejsze w świecie. Jeździmy na przykład autostradą z Wiednia do Innsbrucku. I ta autostrada na chwilę wjeżdża w Niemcy. No i przejeżdżamy nią, a wystarczy zboczyć z niej, odbić z niej, by dotrzeć właśnie tutaj. No więc co to jest za miejsce? Jeszcze raz wymienię ten von Humboldtowy top. Konstantynopol, Neapol, Salzburg i właśnie to, czyli wschodnia część górnej Bawarii, okolice Berchtesgaden. No i trudno się doprawdy z von Humboldtem nie zgodzić. To jest jedno z najładniejszych miejsc na Ziemi, bez wątpienia. Góry kojarzą się najczęściej z turystyką pieszą, z taternictwem albo też z alpinizmem, z ciszą przerywaną podmuchami wiatru i dźwiękiem dzwoneczków zawieszonych u szyi bydła albo też owiec. Ale są takie miejsca w górach, które również kojarzą się z zapachem spalin i graniem motorów, ponieważ są miejsca w górach,
które stworzono z myślą o automobilizmie. I to jest właśnie takie miejsce, niezwykle spektakularne. Droga, która nazywa się Rossfeld Panoramastrasse, droga alpejska, która w swoim najwyższym punkcie wznosi się na wysokość przeszło 1500 metrów. Nie jest to oczywiście najwyższa droga w Alpach, ale jest to najwyższa droga w Alpach wszystkich całoroczna, bowiem inne zamykają na zimę. Zaczęto ją robić w czasach Republiki Weimarskiej, dokończono już za rządów Hitlera, no i jest ona świadectwem czego? No, świadectwem pewnego triumfalizmu w konstrukcji, mnóstwo wiaduktów trzeba było postawić, świadectwem propagandy, ale również świadectwem czasów w sensie automobilizmu właśnie. To wtedy zaczęła się rodzić turystyka samochodowa. No i zrobiono drogę, która tak naprawdę nie prowadzi donikąd. Jest tylko taką alpejską pętlą. No i właśnie dzięki temu do dzisiaj za 8,5 euro, bo tyle w tej chwili kosztuje bilet, na dole się płaci, możemy wjechać w górską krainę, zwykle dla ludzi zmotoryzowanych niedostępną. Czy to jest wygórowana cena? Mówię o tych 8,5 euro za te widoki. No po 1000-kroć nie. Ja rozumiem, że góry wielu kojarzą się z ciszą, no i niech większość gór będzie cichych, ale nie zapominajmy też o historii automobilizmu. No właśnie tutaj odbywał się słynny wyścig Edelweiss, czyli szarotek. Do dzisiaj zresztą on jest organizowany, choć ma już charakter wyłącznie ścigania się oldtimerów. No tak, malutki fragmencik góry i ta pętla, skoro już jest, no to niech będzie. Jazda po tym to jest niezwykła przyjemność, aż żałuję, że nie jestem tutaj kabrioletem. Znaczy nie mam żadnego kabrioletu, ale mógłbym wypożyczyć ewentualnie. No, jeśli lubicie ciasne zakręty, jeśli lubicie jazdę taką, która przy okazji pokazuje wam piękno świata, no to musicie tu przyjechać. To jest co? O, zrobię miejsce. No, to dopiero musi być frajda, ale się dość ładnie złożył na zakręcie. Tak, no ja z jednośladów używam wyłącznie skutera, no i bym tutaj 2 dni pewnie pod górę wyjeżdżał, ale Andrzej Bobkowski to by nawet objechał tę drogę rowerem. W każdym razie, również w zimie, tutaj musi być bosko. Czy jest coś spożywczego, co w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie podrożało, a potaniało? No jest tylko jedna rzecz. To sól. Tak, tylko sól nieco staniała. Ale to jest sytuacja całkowicie wyjątkowa, bo pamiętajcie, że przez całe wieki sól była jednym z najbardziej luksusowych dóbr dla ludzkości, dla człowieka. Dlaczego? No, mówiłem o tym miliony razy, ale warto jeszcze raz powtórzyć. Sól konserwowała żywność w czasach przedlodówkowych i była kiedyś tak samo cenna jak i złoto. Zatem każdy region, który miał sól, był miejscem sławnym i bogatym. I to jest właśnie historia tych okolic. Zresztą nie tylko Bawarii, ale i sąsiedniego kawałka Austrii. No bo w Austrii mamy Salzburg przecież, czyli solne miasto, mamy Salzkammergut, cały region z bardzo starymi kopalniami soli. No i tutaj również była sól. Pozyskiwano ją albo kopiąc sól kamienną, albo korzystając z solanek, czyli wypłukując sól przy pomocy wody. I to już od czasów rzymskich. No i to jest właśnie miejsce arcysolne w tej części Bawarii i w całych Niemczech.
w dodatku niezwykle sławne uzdrowisko, no bo jak mamy sól, to mamy również i tężnię, mamy również i inhalację. Co to jest za miejsce? Bad Reichenhall. Od XIX wieku miejsce uzdrowiskowo tak słynne jak Karlowe Wary, no i Baden-Baden, albo też Ciechocinek. Bad Reichenhall. Alte Saline, czyli Stara Salina, to jest właśnie ten budynek pochodzący z XIX wieku i właśnie w nim, już w tymże XIX wieku, z inicjatywy króla bawarskiego Ludwika I urządzono Muzeum Techniki. Techniki, zwłaszcza takiej, która skupia się na pozyskiwaniu soli, dostarczaniu jej na stoły albo też do tężni. To muzeum cały czas działa, no i wszystko tutaj wygląda niemal tak, jakby właśnie miał to za chwilę król bawarski, jakikolwiek zresztą, no ale taki od połowy XIX mniej więcej wieku licząc, odwiedzić. No piękne miejsce, żeby to zwiedzić, potrzeba godziny, a o tym jeszcze nie mówiłem. W Berchtesgaden jest kopalnia soli, bardzo stara, również do zwiedzenia. Na przedmieściach Bad Reichenhall, które tam majaczy w dole, mamy dolną stację kolejki. No, oczywiście kolejki linowe w Alpach to rzecz normalna, ale ta kolejka jest niezwykła. Jest to jedyna na świecie tego rodzaju kolejka. Tak, najstarsza na całym świecie kolejka całoroczna, linowa, wyglądająca tak samo jak wtedy, gdy ją do użytku oddano. Ten wagonik jest oryginalny. Wszystko tutaj jest oryginalne. Zobaczcie, jak się te okna otwierają. Są po prostu na rzemienie. No myślę tylko, że te liny, a przynajmniej mam nadzieję, co jakiś czas zmieniają. To jest takie, jak było w 28. To nie jest tania przyjemność, bo bilet w jedną stronę dla osoby dorosłej kosztował 49 euro. No, ale za te pieniądze to wszystko konserwują, utrzymują właśnie w takim stanie. Więc nie zapomnijcie. Predigtstuhl Bahn. To jest ta właśnie kolejka. Zatyka mi uszy, bo wyjeżdżamy na wysokość 1000, niemal 700 metrów. No ale wrażenia, widoki takie. Byte. No po prostu zachwycająca panorama bawarskich Alp. Widać stąd dwa pasma, mianowicie Berchtesgadener Alpen oraz tutaj Chiemgauer Alpen. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy na stacji górnej kolejki. To jest nie tylko taras, również restauracja, no ale skoro już tu jesteśmy, to 10 minut dzieli nas od szczytu i wszyscy nam gorąco polecali. Poza tym no, bilet tyle kosztował, że trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Zjazd nie jest o określonej godzinie. Możemy tutaj wyjechać i siedzieć tyle, ile chcemy w ramach czasu kursowania kolejki. Jeszcze jedna informacja użyteczna. Spóźniliśmy się. Nasz wyjazd był pierwszym wyjazdem bez prosecco na pokładzie. Do południa podają po kieliszeczku. 9 minut można w spokoju wypić. 9 minut, tyle się jedzie do góry. Już pieszo osiągnęliśmy szczyt Predigtstuhl. Mówiłem, że wjeżdżamy na wysokość blisko 1700 metrów. No, w zasadzie tak. Dokładnie 1614 metrów i to jest tutaj. Przed chwilą patrzyliśmy na Alpy, które się piętrzyły przed nami. A teraz widok na drugą stronę. No tutaj mamy samo podnóże Alp i miejsce, w którym Alpy się kończą. No bo co tam jest? No jakby wrota do Alp. To miasto na horyzoncie to Salzburg. Tutaj już Austria, ale wystarczy troszeczkę
tylko troszeczkę przejść, dosłownie 20 metrów, by mieć przed sobą nieskończenie piękny i właśnie taki widok. Tam cały czas w głąb ten wspaniały masyw. Alpy pozdrawiają Was serdecznie. Tu na górze można zjeść w 2 miejscach i większość poszła w to drugie. To drugie to Almhütte, czyli górskie schronisko, rustykalne. Ale mnie zachwyciło to miejsce, bowiem ono wygląda dokładnie tak, jak wtedy, gdy je otwarto, czyli w 28 roku. Cudowna sztuba. Od tego czasu właśnie działa nie tylko kolejka, ale również ta restauracja i tu górski hotel. Menu jest trochę inne niż w roku 1928, ale musicie wiedzieć, że w górach, w tej części świata wiele rzeczy wygląda bardzo podobnie. No więc na szczytach stawia się krzyże, nie tylko na Giewoncie. I tutaj był krzyż. No i w górach smaży się miejscowy ser. U nas to jest oscypek z żurawiną, a tutaj jest to Bergkäse, czyli górski ser, który został opanierowany i usmażony. Jego intensywny, niezwykle intensywny zapach przebija poprzez warstwę bardzo eleganckiej panierki. Widać od razu, że nie jest to taki mrożony ser z supermarketu, opanierowany gotowo. Zobaczcie, jak się pięknie rozpływa. Ale dlaczego powiedziałem, że to nie jest tak jak w 28 roku? No bo wtedy też mogli panierować i smażyć ser. Bardzo nowoczesne i trendy dodatki. Mianowicie tutaj mamy konfiturę z fig, a to jest coś, czego w tamtych latach w Europie nie było. Mianowicie komosa, czyli quinua, niezwykle zdrowe ziarno pochodzące z Ameryki Południowej. No i bardzo hipsterska sałatka z boćwiny, welbotwiny, tak. To są buraczane listki. No ale dobra, do rzeczy. Taka figowa konfitura powinna doskonale pasować do... Tak, to wygląda jak lina tejże kolejki. No na szczęście ona nie jest zrobiona z sera. Dzięki temu jeszcze nikt w przepaść tu nie wpadł. Jaka elegancka serwetka. Wszędzie, nie tylko w górach, bo w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech wyprażany syr, po węgiersku wiem, rantet scheit, a tutaj gebackener Bergkäse. Świetny. Do tego, nawet jak prowadzicie samochód, to tutaj 0,5, więc jedno małe piwko uchodzi. W zasadzie nie wiem, na co patrzeć się najpierw, na jedzenie czy na panoramę gór. Ale gdybym usiadł nieco inaczej, a usiadłem specjalnie do kamery, to mógłbym mieć przed oczyma jedno i drugie. I właśnie to Wam polecam. W tej jakże idyllicznej okolicy trudno nie wspomnieć o postaci bynajmniej nie idyllicznej, mianowicie o Adolfie Hitlerze, który miał tutaj, w najbliższej okolicy właśnie, aż 2 rezydencje. Jedna z nich, tak zwane Orle Gniazdo, stoi do dzisiaj. To jest teraz herbaciarnia, ma ona formę górskiego, kamiennego schroniska, ale Hitler był tam tylko
kilka razy, ponieważ oprócz wielu innych fobii cierpiał również na paniczny lęk wysokości. Natomiast druga, ta znana z kolorowych filmów, gdzie Hitler bawi się z wilczurem Blondi, chodzi po tarasie z Ewą Braun z widokiem na góry, w pobliżu, obie mniej więcej tutaj, to tak zwany Berghof na szczycie góry Obersalzberg, no na szczycie, na zboczu. Dzięki temu Hitler nie bał się tam wysokości. Wysadzili to w powietrze Amerykanie, żeby nie było tam pielgrzymek neonazistów i słusznie. Co tu ugotować, odczepiwszy się już od Adolfa? No, trzeba tutaj ugotować coś bawarskiego, no i koniecznie coś takiego, co by Hitlerowi nie smakowało, albo coś, czego by w ogóle nie zjadł. A czego Hitler nie jadł? No, nie jadł mięsa, gdyż był jaroszem, więc mam tutaj same miejscowe klasyki, które zamienią się w jeden wielki bawarski klasyk. To kupiłem w sklepie mięsnym, jest to tutaj artykuł pierwszej potrzeby. Mianowicie Leberkäse to jest taki wielki blok osobliwie mielonego mięsa, ponieważ mięso miele się z dodatkiem kostek lodu, by miało całkowicie gładką, puszystą konsystencję. I podaje się to na ciepło w bułkach plastry tegoż. To jest podstawowy tutaj fast food, zresztą pyszny, a można też na zimno kupić, żeby sobie to samemu przygrzać. Więc Leberkäse. Do tego 3 rodzaje kiełbasek, bratwurstów. To klasyczny bratwurst, to bratwurst z serem. W środku prześwitują takie kawałki sera, a to jest po prostu bratwurst doprawiony curry, który służy najczęściej do robienia czegoś, co nazywa się currywurst. No i do tego 2 jakże ważne dodatki, mianowicie kiszona kapusta, kiszona z dodatkiem białego wina, to po pierwsze, no i po drugie kartofel, choć już 5 kilometrów stąd w Austrii powiedzieliby Erdapfel. Więc zaczynamy od, bo mam tylko jedną patelnię, zaczynamy od zrobienia bratkartofel, czyli smażonych ziemniaków. Są 2 szkoły robienia tychże. Otóż trzeba je albo w mundurkach podgotować, a potem pokroić w plasterki i usmażyć, ale wówczas, jeśli nie mamy dobrego gatunku ziemniaków, to ziemniaki się niechybnie rozlecą. Ale można też zrobić tak, jak ja właśnie zrobię, czyli wziąć surowe ziemniaki obrane i pokroić je w drobną kostkę. Wówczas to one się na pewno usmażą. Więc najpierw ta drobna kosteczka. Na patelni mam dość sporo klarowanego masła. No i trzeba zrobić próbę, czy jest ono właściwie nagrzane. Tak, jest. No więc to wszystko wrzucamy i smażymy, ale najlepiej pod przykryciem, żeby jeszcze ziemniaki dostały temperatury nie tylko od dna patelni, ale również od tej, która się wytworzy wskutek zamknięcia. Na razie tego nie solę, to nie są frytki, no ale bardzo podobna technika, z tym, że nie jest to głęboki tłuszcz. Dlatego też to będzie smażone, a zarazem duszone. Przykrywamy i rzecz kontrolujemy. Kapusta winna, jak wspominałem, ona nazywa się Weinkraut albo też Weinsauerkraut. Nigdy, ale to przenigdy nie robią jej tutaj z marchewką i ona jest delikatna w smaku. Co nie znaczy, że nie należy jej doprawić. Dodałem tutaj trochę kminku. Teraz trzeba dodać tutaj nieco soli. No i tak jak u nas, trzeba dodać tutaj oleju, ale znalazłem fenomenalny zupełnie olej na miejscu. Mianowicie, tak, to jest zwykły olej rzepakowy, ale z infuzją kminkową. Zobaczcie, jaki ma ładny kolor. To jest olej rzepakowy tłoczony na zimno.
I ta infuzja kminkowa, zresztą, dobra, nie będę gołosłowny. Muszę tego spróbować, gdyż należę do kminkolubów. Od tego powinni zaczynać ci wszyscy, którzy kminku nie lubią. Cudowne. Im się tylko wydaje, że kminku nie lubią. No może te ziarenka im przeszkadzają, natomiast jakby spróbowali tego, pokochaliby kminek jak jasny gwint. Dobra, to zaraz wymieszam. Tutaj się odbywa piękna akcja. Tak, łapią kolor, czyli zarazem się smażą i duszą. I mam nadzieję, że się nie wybrzuszą. Idealnie. Trzeba tylko... O, zobaczcie, jakiej dostały pięknej barwy. Co teraz? Sól na razie nie, gdyż będę to solił już usmażone. Teraz trochę kminku i jeszcze dosłownie parę wstrząśnięć, żeby ten kminek również nabrał temperatury i żeby to wszystko było jednością. To jest usmażone i uduszone. No dobra, żeby nie być gołosłowny. Dobra, nieposolone ziemniaki, ale sobie posolę tutaj. To można odstawić na alpejskiej łące. Trochę soli. Czy miękkie? Miękkie. Ale niech jeszcze dojdą z drugiej strony. Dosłownie chwilunia. Powinno być dobrze. Jest bardzo dobrze. Pokrywka mi już w ogóle nie będzie potrzebna. Potrzebna mi natomiast będzie łyżka cezakowa, ponieważ tutaj zostanie trochę tego masła klarowanego i bardzo dobrze, ponieważ jeszcze będzie mi potrzebna patelnia. Smażone w dość dużej ilości tłuszczu, więc na ręcznik papierowy to za chwilę tutaj posolę. To nie wystygnie bardzo szybko, zresztą akcja nas już dość krótka czeka. Mianowicie będziemy smażyć kolejne rzeczy. Trochę kminku zostało, ale to nic, ponieważ to doda aromatu całości. O, zobaczcie, całkiem sporo tłuszczu. I teraz na tym, no dobra, tu jeszcze jest kawałek ziemniaczka. I teraz na tym smażymy Leberkäse, no i po kiełbasce. Jeden bratwurścik, drugi bratwurścik i trzeci bratwurścik. Już. No, jest jeszcze miejsce. No to dobra. No to wszystkie bratwurściki. Nie wiem, czy będzie miejsce na talerzu. W każdym razie smaży się. Akcja doprawdy szybka. Ziemniaki nie miały czasu ostygnąć. Zrobię trochę więcej przestrzeni dla kiełbasek. Tak, bo Leberkäse jest pięknie przysmażone. No też połóżmy to na ręczniku papierowym. No i jeszcze powtórka z drugiej strony, tam gdzie nie było miejsca. Dobra, to już dochodzi. No więc teraz porcja. Zacznijmy, dobra, od tego nie, bo to jest jeszcze gorące. Zacznijmy od porcji kapusty, surówki kapuścianej. Gdyby to była kapusta duszona, to można by zrobić tak zwane łóżeczko. Cóż to za pretensjonalna nazwa. Kiedyś pisali, że coś tam spoczywa na łóżeczku z czegoś tam w kartach. Dość pretensjonalne, przyznacie. Tak mamy obok. Dobra. Teraz ziemniaki. Brat kartofel. Gorące? Gorące. Tutaj porcyjka. Bardzo ładna. No i co? Leberkäse. I po kiełbasce. Czy tu w ogóle będzie jeszcze na coś miejsce? No będzie. Leberkäse. Dobra, je też zdejmuję. Ale najpierw położę po jednym okazie z każdego gatunku. Więc zwykły bratwurst. Teraz bratwurst z serem, ze srem, jakby niektórzy powiedzieli. A teraz ten najmniejszy, filuterny z kary. Te sobie czekają, nie zmarnują się, nie bójcie się. Musztarda do tego,
Pamiętajcie, że to nie może być ta najsłodsza bawarska musztarda, gdyż ona jest używana wyłącznie do kiełbasek gotowanych, do Weisswurstów. Ale ta też jest słodkawa, choć trochę inna. Monachijska, bardzo porządna musztarda. Porządna musztarda. Co robić? Co robić? No, zrobić tak po prostu. Nie. Zanim to zdekonstruuję, to muszę wam pokazać, jak jestem tutaj porządnie osadzony. No dobra, brakuje mi kufla z piwem, ale piwo jest tam w dolinie. Spójrzcie. Tak, moi drodzy, wygląda wioska, w której się zatrzymaliśmy. Nazywa się Incel i niczym szczególnym się nie wyróżnia. To znaczy jest ładna, jak niemal każda wioska w tej części Bawarii. Ale nie ma jej w żadnym przewodniku, nie ma tutaj żadnego olśniewającego zabytku, ani też źródeł termalnych. Dlaczego wybraliśmy ją? No, każde miejsce, które jest słynniejsze, uzdrowiskowe, jest po prostu droższe, a to jest w dodatku nie dość, że miejsce bardzo ładne, to doskonała baza wypadowa. Stąd jest wszędzie w te okolice blisko. No a teraz przejdziemy się króciutko po wioseczce. Obchód wioski wykazał następujący stan faktyczny. Otóż są w niej restauracje tajska, włoska, bar sushi, dwie restauracje bawarskie, imbis, czyli miejsce z kiełbaskami, ale takie, gdzie się nie stoi, tylko siedzi. Nie mówię już o kawiarniach. No i jeszcze to miejsce, to jest tak zwany bajzl, jak w Wiedniu, czyli piwiarnio-winiarnia z bardzo krótką, specyficzną kartą jedzeniową. Specyficzną, no bo skupioną na tym, co tutejsze. Ponieważ było już dzisiaj wiele kiełbasek, no więc wziąłem potrawę dietetyczną, mianowicie Käsespätzle, czyli kluseczki, które są pełne miejscowego sera. Nie mogę się dzisiaj od tego Bergkäse uwolnić, ale ja go bardzo lubię. Do tego oczywiście sznitlauch, czyli szczypiorek, podsmażona cebula. Kluseczki są jajeczne, oblepione tą serową masą. Identyczne robią w okolicach góry Dachstein, ale to jest bardzo blisko stąd, koło Salzburga. Szpecle robią też oczywiście w Schwarzwaldzie, ale nie podają ich tak. No i co? No i tak naprawdę musnęliśmy tylko powierzchni miejscowych zjawisk, no więc zobaczymy się jeszcze raz. Zobaczymy się za tydzień, chociaż my będziemy cuda bawarskie oglądać jutro. Na razie.